Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Nazywam się Krzysztof Trzaskalik. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Dziś parę tematów o linii gołębi, pochodzeniu gołębi. Na początek temat, który jest frustrujący na forach odnośnie wysyłki ptaków i wysyłki w kartonach, więc pokażę tutaj gołąbki, które są gołąbka, który jest zapakowany w karton, ponieważ przedni gołąbek też właśnie w kartonie odkupiony z WG i normalnie można wysyłać w kartonach. Powiem tak, bo w jednych rejonach jest problem. U mnie na poczcie też był problem z wysyłką z kartonem. Powiem, jak sobie z tym tematem poradziłem. Na zdjęciu Poczty Polskiej oni mają taką instrukcję odnośnie wysyłania gołębi. Jest opakowanie kartonowe, tyle że to opakowanie kartonowe wygląda mniej więcej właśnie w ten sposób, że ma otwarte otwory okrągłe. U mnie był ten sam problem, bo normalnie nożykiem wycinałem otwory prostokątne i panie nie chciały mi przyjmować w kartonie tych gołębi. Dopiero kupiłem sobie wyżynarkę, zakręciłem na wkrętarkę i w kartonach wkrętarką zacząłem wycinać otwory okrągłe i na poczcie pokazałem ten karton, który jest na zdjęciu. Mój wyglądał identycznie, opisany ostrożnie, strzałka w górę, gdzie jest góra, tak jest w instrukcji. Ma być ostrożnie, ma być kierunek, żywe ptaki, to wszystko ma być, więc w ten sposób zapakowane i dziurki okrągłe. Nie wiem, co jest za różnica, jak jest prostokątny, ale uparli się, że okrągłe i powiem, w okrągłych dziurkach kartony normalnie fungują, da się wysyłać, na razie przynajmniej się dało, ale owszem, były problemy. Panie na poczcie robiły duże problemy, nie chciały tych gołąbków przyjmować. Na szczęście udało się ten problem zażegnać i w kartonach okrągłych dziurek, nawet najśmieszniejsze powiem, że w dobrych kartonach z kwadratowymi dziurkami, a takich mocnych po telewizorach nie chciały brać, a w cieńszym kartonie, który tak wygląda niby solidnie, ale jest cienki tak naprawdę, to przyjmują, a w lepszym opakowaniu nie chcieli przyjmować, a jakieś składane skrzynki jeszcze by przyjęli, które są plastikowe i się łamią, także kompletnie to nie ma sensu i uzasadnienia logicznego, ale tak niestety jest tą naszą pocztą. Dzwoniłem na infolinię, też jest info, że można w kartonach, ale jak się kierownik poczty uprze, to jedyna metoda zgłaszać skargi na taką pocztę. Dostaną raz skargę, drugi raz skargę, trzeci raz skargę, to w końcu ci przyjmą, no bo jak ci nie przyjmują, to nic nie zrobisz, na siłę im ptaków nie zostawisz. Także normalnie wysyłki w kartonach działają, działają i w starym roku, i po nowym roku. Tutaj jakby podzielę się tą informacją, może będzie przydatna. A w dzisiejszym filmiku chciałbym omówić stare linie gołębi, Ardeny, Brickoxy, Janseny, popularne ciągle na aukcjach sprzedażowych. Czasami widzę też, kręcą ludzie filmiki, że mają stare linie gołębi, Brickox, Siony, Van Roye i takie gołąbki oferują też hodowcom, też nawiasem mówiąc, dotyczy to troszkę też tego filmu, jak zacząć hodowlę, jakie gołębie do hodowli sprowadzać. To jest przykład w rękach moich gołąbka. Posłużę się tutaj tą nomenklaturą Ardena. Jest to też gołąbek wywodzący się z Ardenów, ale o co chodzi? Te stare rasy, jeszcze tym bardziej słyszę na filmikach ostatnio, taki oglądałem, że ktoś się chwali,
Gołębie się późno rozwijają, latają dopiero jako stare gołębie, od 4-latka do 10-latka. Troszkę powiem, nie widziałem ostatnimi czasy za dużo gołębi lotników na listach 5, 6, 7-letnich, pojedyncze sztuki. Byłem u kolegi, który tam właśnie ma weterankę, ale naprawdę są wyjątki, pojedyncze sztuki. A ktoś tam mówi, że ktoś w czystości krwi utrzymuje jakąś linię. Tak naprawdę mowa jest o linii starej, kiedyś znanej, ale obecnie, że nie ma wyników i potem młodzi hodowcy kupują takie stare linie Jansseny, Brickoxy, Ardeny i potem nie mają wyników, a gołąbki wcale nie są tanie. Powiedziałem, że tu też mam Ardena, bo ktoś powie, a ja też powiedziałem, że mam Ardena. Owszem, przy czym to jest Arden wywodzący się z Ardenów, ale ze 30-40 lat temu, bo faktycznie hodowca, od którego mam gołębie dalekodystansowe, sam w swoim katalogu pisze, że jego gołębie wywodzą się z Ardenów i Van Royów, od takiego gościa, co się nazywał Steketę. On miał od Ardeny i Van Roye. On je hodował, on je lotował na lotach, selekcjonował, bo ten hodowca też hoduje gołąbki we krwi, w linii i dokłada pojedyncze w ramach wymian z Battenburgiem czy z innymi hodowcami. Ma dobre wyniki i czasami jakiegoś gołąbka wyhodowuje z połączeniem, czy zakupuje 1, 2 do krzyżówki, do własnych, testuje i dalej hoduje w linii we krwi. Często te takie pierwsze etapy krzyżówkowe bardzo dobre wyniki przynoszą na lotach. Ale tak, wywodzą się z Teketę, z Ardenów, właśnie pięknie ułożone gołąbki, piękna budowa, dalekodystansowe gołębie, wszystko to jest zachowane, cały ten układ tego gołąbka. Wygląda jak Arden, ale umówmy się, no Arden to już nie jest. Od Ardena to miało co najmniej 2 hodowle tego gołąbka. Gość, co miał w Holandii od tego Steketę, sam je hodował 30 lat. Hodował, lotował tego ojciec, wygrywał tam rejonowo i narodowo bardzo wysokie konkursy z lotów maratońskich. Perpignan, Pau, Marsylia, Barcelona, któryś czołowy konkurs. Ojciec ma 20 Barcelonę, do rodowodu musiałem zajrzeć, także ojciec miał wyniki, ojciec był lotowany i tak naprawdę tutaj nie pisze się, że to już jest Arden. Może wywodzi się z tych gołębi, tak jak z Janssenów, nawet jakby sięgając daleko, to z Janssenów wywodzi się mój szaleniec, ponieważ wywodzi się z gołębi Heinz-Uri-Ritza. Heinz-Uri-Ritz miał Jansseny od Ajerkampa, z tego co wiem. Dla mnie to mało istotne, ale tak to chyba było, pchając się do tyłu. Ale nie mówię, że mam Jansseny, ponieważ no, te gołębie dawno już Janssenów nie widziały. Także tutaj nie będę mówił, że mam Ardeny. Też można by tego gołąbka mówić, że to jest Arden, ale rodzice były lotowane, dziadkowie były lotowane, to były lotniki na długim dystansie, kapitalne właśnie gołębie w lotach długodystansowych. Więc tu jeśli chodzi o te właśnie linie, stare linie, które są fajne, słynne z nazwy, poszukiwane, a tak naprawdę tyle lat nieużywane praktycznie w lotach. Chwalą się nimi hodowcy, którym właściwie pozostało zaprezentować coś niezwykłego, ale te często ogłoszenia są w ogóle niepoparte wynikami. Hodowcy, którzy są niedoświadczeni, szukają czegoś cudownego, nabierają się na to. Młode hodowle kupują takie gołębie bez wyników od paru pokoleń. Właśnie tutaj odnośnie selekcji najbardziej można współczuć hodowcom, którzy nie osiągają wyników, no bo
Każdy, powiedzmy, ma jakieś dobre gołąbki, bo przyniósł od dobrego hodowcy. One mają dobre geny, ale jak słabo lotuje, ponieważ nie umie się nimi zająć, no to wszystkie te gołębie słabo lecą. Jak gołębie słabo lecą, to naprawdę selekcja jest bardzo ciężka. Bardzo ciężko selekcjonuje się gołębie, kiedy te gołębie nie mają wyników, ponieważ nie wiemy, które zostawić, różnią się jednym konkursem, nie ma asów, nie mają wyników często z naszej winy, więc w takiej hodowli ta selekcja przebiega w słaby sposób. Później, ponieważ zostają też na gołębniku słabe gołębie, słabych gołębi zostaje więcej niż dobrych, wychowuje się młode, jedno pokolenie, sytuacja z brakiem wyników się powtarza, znowu nie ma selekcji odpowiedniej. 2-3 sezony i hodowla mogła sprowadzić materiał z wyśmienitej półki, ma w rodowodach wyśmienite gołębie, a okazuje się, że przez to, że te gołębie były źle lotowane, nie robiły wyników, były źle selekcjonowane, doprowadzamy do gołębie z potencjałem, które wywodzą się z dobrych hodowli, w rodowodach dziadkami czy pradziadkami są super gołębie, asy. Okazuje się, że 2-3 pokolenia później te gołębie są nic nie warte i mamy hodowlę, która jest oparta na jakimś słynnym szczepie Ardena czy Bricoxa. Tak naprawdę 2, 3, 4 pokolenia nielotowane. Jeszcze tacy hodowcy szukają gołębi znowu z tej krwi, bo fajna stara krew od kolejnego hodowcy, który nie lotuje, bo tylko są z tej krwi. No tak jakby po jakichś zwykłych łapańcach zaczął sobie praktycznie hodować te gołębie i zaczynał od zera. Także wiadomo, że łatwiej dojść do jakichś gołębi dalekodystansowych, bazując na tych gołębiach dalekodystansowych, tak jak tu sprowadziłem, z krwi, z kości tam ardenowskich, Van Roy, z dalekiego dystansu gołębi, ale tutaj te gołębie są lotowane 20-30 lat na długim dystansie i bezpośrednio rodzice tych gołębi są lotowane na długim dystansie, więc i to z wynikami, nie że tylko lotowane, więc to wydaje mi się, że to jest zupełnie inna bajka niż takie, powiedziałbym, że hodowcy się nabierają na te słynne szczepy, rasy, a nic z tego nie ma. Także nawet dobre szczepy, źle selekcjonowane, w słabych rękach, niestety te gołębie się wywodzą z dobrej krwi, czyli no po prostu jak ktoś przyniesie dobre gołębie i potrafi je wykorzystać, to ma z tego dobre ptaki i złe, i tak samo jest odpad i słabe gołębie odpadają, ale pozwala mu na to profesor Kosz i profesor Kosz pozwala mu te słabe gołębie odrzucić, znowu z tych dobrych, wartościowych gołębi wychowywać kolejne pokolenia i taki hodowca te gołębie wykorzystuje. Poza tym to nie są już, że ktoś przywiózł od antka i hoduje antki, tylko jak zdzisiek przywiózł od antka, no to są już zdziśki, bo on hoduje je rok, dwa, on je selekcjonuje, on je paruje, inne podejście, inna ręka. Także to już powinno się nazywać gołębiami z tej właśnie hodowli bezpośredniej, no a że często wywodzą się słynnych linii, to ładniej brzmi w rodowodzie nazwa słynnej linii niż tam czy tam jakieś Huskiens Variel czy coś tam, niż od hodowcy. No wiadomo, to są rasy znane, łatwiej napisać, że to ma Jansen linia, mimo że Jansena to one nie widziały już ileś lat. Wiadomo, hodowla się skończyła, bracia Jansen domu już nie ma, także tam to wszystko się zlikwidowało, a jansenowskie gołębie, kiedyś oglądałem filmy o gołębiach Jansena w Niemczech, tam mieli bezpośrednio od Jansenów, a to są stare filmy z lat 90., kiedy ktoś jeszcze tam wcześniej lata miał te gołębie. To była inna sytuacja. Dzisiaj ludzie żyją na tych filmach, na tych historii i pamiętając swoje dobre czasy, jak dobrze lotowali, no to starają się wrócić do gołębi, których już nie ma. No dzisiaj to inne gołębie dominują, są dostępne od innych super hodowli,
które się tam wywodzą. Także tutaj bym przestrzegał właśnie przed takim złym postrzeganiem tej hodowli, linii hodowli i tych starych linii hodowlanych, które no może kogoś obrażam, ale wydaje mi się w większości przypadków, w dużej większości, to mam rację i tak to po prostu wygląda, że jakaś tam linia utrzymywana, jeśli nawet utrzymywana, jeśli to jest poparte wynikami lotowymi, to jeszcze można tam stwierdzić, że ktoś hoduje starą linię gołębi. Ja też mam gołębie stare śląskie z pochodzenia Gryta, choć Gryt już nie żyje ileś lat, to jego gołębie się tam wywodziły, ale ciężko już mówić, że to są Gryty, tylko jak ja już je hoduję ileś lat, a naprawdę to tam oryginały były lata 90., 80., 90., to na gołębniku tu już od 30 lat są te gołębie, ale hodowane już jakby tutaj na tym terenie i nie przez Gryta, wiadomo, nie? Także zawsze się tam pyta ktoś, z jakich szczepów się wywodzą. Co ja mam komuś powiedzieć, jak gołębie 20 lat hoduję? Ja już i jakby ich dziadkowie czy pradziadkowie są wychowani u mnie ileś x lat temu. No wiadomo, że z jakiejś tam linii się wywodzą, no ale to każdy właśnie jest zafascynowany tymi liniami, rasami i oczekuje właśnie Jansenów, Ardenów, Bricoxów, Huskins Variel. Co najwyżej te nowsze rasy Vandenabele to jeszcze mają jakiś sens, bo te gołębie są sprzedawane, są słynne. Choć oryginały Vandenabele też mało hodowców ma, bo same oryginały są bardzo drogie, więc wszyscy mają Vandenabele, ale prawdziwych Vandenabele nie wiem ile jest. Także tutaj o, piękny, tak bym powiedział, piękny ardenik. Tak wygląda samczyk, linia ardenowata, który w ogóle ardenem nie jest. O, tu kolejna przedstawicielka tej linii, nawet charakterystyczna piska. Oko, nie wiem czy to będzie widać, bo jest już późno, ale oko ciemne, brązowe, ardenowate, krzyżówka, czy wywodzenie się ze starych Ardenów i Van Roy. Ale jakie to ma znaczenie, gdyby te gołębie nie były lotowane? Tutaj w tym wypadku ważne jest, że ojciec był w rankingu Pipy najlepszym gołębiem w ciągu 5 lat, 4 lub 5 lat lotu Perpignan, 1100 km, lotowany rok w rok, robił konkurs Perpignan 1100 i to bardzo dobry jest lotnikiem z rankingu Pipa na Holandię, Belgię, wszystkie te kraje tam długodystansowe. I tu właściwie to, że on jest Van Royów, Ardenów, ta samiczka, to jest nieistotne. Istotne są wyniki ojca, właściwie rasa to teraz jest inna, czy aby ta hodowla, która 30 lat te gołębie hoduje, miała je właśnie z gołębi wywodzących się z rasy Arden, Van Roy, ale to były czasy, Van Roye były 50-60 lat temu, nie wiem dokładnie ile, mogę się mylić, historyczne czasy, więc gołąbek jest przepiękny, jest gołębi z wynikami, ale mówienie o nim, że to jest Van Roy czy Arden, byłoby mocnym, wydaje mi się tutaj, nadużyciem. Także tu o, kolejna z tych linii niby zapomnianych, wywodzących się, tak pokazują, że te gołąbki tak wyglądają, ale tu faktycznie ja mam gołębia, który wywodzi się od hodowcy lotującego i ojciec zrobił naprawdę wyniki. Także no często to jest właśnie nadużywane.
nie współpracuje telefon. Tu kolejna samiczka z tej linii. O, to jest przepiękny, ułożony gołąbek, upierzony, piski koło oka, charakterystyczne cechy, ale te cechy są utrzymywane w gołębniku jej rodziców i dziadków, ponieważ cały szczep gołębi uczestniczy w lotach i to są gołębie, które właśnie na lotach zdobywają bardzo dobre wyniki. Są hodowane oczywiście w linii, te gołębie w rodzinie. Hodowanie w rodzinie, ja u siebie też to robię troszkę z szaleńcami, że paruje się te gołąbki w pokrewieństwie, dodaje nowej krwi i znowu wraca na swoje gołębie, także no, wygląda to w ten sposób, że po swoich bazowych gołębiach, wiadomo, po bazowym gołębiu jest dużo dzieci, po tym dzieciach jest dużo wnuków, praktycznie 30% czy 40% młodych to są wnuki jednego ptaka, więc parując wnuki między siebie hoduje się na pokrewieństwo. Kolejno znowu ich dzieci można parować, praprawnuki na siebie, ale ciągle w jednej linii. Od czasu do czasu dokłada się obcego gołąbka, na przykład u mnie parowanie na sezon nowy będzie wygląda w ten sposób, że dzieci mojego szaleńca są parowane na przykład w krzyżówce z innymi ptakami i później wnuki szaleńca, takie z krzyżówek, będą razem ze sobą łączone na pokrewieństwo, na linię szaleńca z domieszką nowej krwi, przy czym te dzieci, wnuki będą lotowane, więc będzie selekcja. Te, które po prostu na lotach nie dają rady, nie będą się nadawały, to odpadną, więc tutaj nie sam hodowla na papierze, tylko po prostu profesor Kosz będzie weryfikował te dobre gołębie, plus wybór ich w ręce, wiadomo to co taka selekcja, co mi się podoba, jak się oczekuje, żeby gołąbek wyglądał. Także w ten sposób będzie prowadzona cała hodowla tych gołębi i kolejne pokolenia dokładane coś i w ten sposób są prowadzone gołębie w linii, parowane w pokrewieństwie. Te gołębie spokrewnione są lotowane i one bardziej też przekazują swoje cechy. Jak są gołębie z pokrewieństwa, to strasznie tam towarzystwo się rozhukało. No i teraz oprócz tego, że chciałem poopowiadać właśnie o tych starych liniach, jak to wygląda tutaj, że czasami nabieramy się na reklamę, to dodatkowo chciałbym opowiedzieć o linii, o rodzinie, o pewnych doświadczeniach hodowli gołębi w pokrewieństwie, jak to u mnie było, więc mam małe doświadczenia, ponieważ zacząłem hodować w pokrewieństwie gołąbki z rodziny mojego szaleńca i co się okazało, takie imbredy były wysłane już w kilka miejsc i poszły na krzyżówkę i przyniosło to fajne rezultaty w postaci fajnych gołębi rozpłodowych, które wyszły parując na linię na pokrewieństwo gołąbki z szaleńca. Na przykład był parowany brat szaleńca na podwójną wnuczkę już imbredowaną, czyli taki mocny imbred, i poszły samczyki z tego kojarzenia w dwa miejsca i bardzo fajne potomstwo wydały. Co więcej, u mnie na gołębniku też częściowo świadomie, częściowo z przypadku, tak powiem, przyznam się, że pierwsze imbredy były z przypadku, po prostu mi się sparowały w pokrewieństwie
13 była naparowana na syna starej Grytki. 13 to jest córka szaleńca, więc krzyżówka była zrobiona. 13 super lotniczka, córka super rozpłodowca i dobrego lotnika, siostra, że cała rodzina super mi siada, bo kto obserwuje mój kanał, to wie, że te właśnie gołąbki z linii szaleńca super siadają, więc dlatego warto je chyba tą rodzinę bardziej zadbać. I wygląda to w ten sposób, że 13 była naparowana na Gryta, który był lotnikiem, i ona była lotniczką. Właściwie dwa najlepsze moje gołębie, jak były to dwulatki, w 2015 roku zostały sparowane razem i wychowany został po nich syn. Między innymi syn, i co się potem okazało, ten syn sparował się z własną matką, 13. No ponieważ było to na gołębniku lotowym, szkoda mi było pozbywać się tych młodych, zostawiłem te młode eksperymentalnie dla siebie i lotowałem nimi. I co się okazało, gołąbek 9715 zdobył komplet konkursów. Były dwa numery, pamiętam, 9715, 9714. To były z jednego lęgu. Super leciały. I co więcej, te imbredy przekazałem sobie do rozpłodu i też już wydały u mnie fajne potomstwo, łącznie z tym, że wydały potomstwo, które w jakiś tam sposób fajny sprawdziło się także na wspólnym gołębniku, więc jak się okazuje, w tym roku też syn szaleńca naparowany na podwójną wnuczkę, czyli był jeden z synów szaleńca był sparowany z córką innego syna i córki szaleńca, czyli taki podwójny wnuk, imbred na szaleńca, został sparowany z kolejnym synem szaleńca. Też mi się sparowały, powiem, tak się uparły, że do siebie poszły i efekt był tego taki, że młody całkiem fajnie lotował. Te młode zostawię do lotu na przyszły sezon. No to imbredy z konkursami zostawię je do lotu z ciekawości, jak to poleci za roczne, bo mam dość tej rodziny szaleńca, tych gołąbków mam więcej wychowane, więc jakby nie ma takiej potrzeby, żebym chcę tym polotować. Kolejna sprawa, dużo gołąbków mam, jakby to powiedzieć, z nowych krwi. I jaki u mnie jest model parowania? Model parowania jest taki, że chcę dzieci szaleńca parować z nowo zakupionymi gołębiami i następnie wnuki szaleńca czy prawnuki będą parowane na siebie na linię, czyli jakby wnuk z krzyżówki będzie naparowane na wnuczkę z krzyżówki i w ten sposób chcę parować na linię, na pokrewieństwo, na, jak to się mówi, bazowego samca, bazową samicę, gdzie jest szaleniec i szalona. Ja równocześnie jakby prowadzę dwie linie, bo jeszcze jest linia 901. Z Van Loona na przykład też. Van Loon był naparowany na własną córkę i też sobie do rozpłodu takie gołąbki zostawiłem. Wiadomo, że podstawą hodowli i rozwoju jest krzyżówka, ale najsłynniejsze te hodowle i rozpłodowce i coś, co się sprawdza, z czego to się czytało, co oglądało, wywodzą się z pokrewieństwa, z linii, więc ja tak troszeczkę próbuję do tego dążyć, żeby ta rodzina, co się udało ją wychować, żeby ją dalej rozwijać i po prostu
potem wnuki będą parowane razem, prawnuki, bo potem znowu takie umiarkowane, dalekie pokrewieństwo, bo co innego robienie inbredów, mocnych inbredów po to, żeby je krzyżować. Więc to jest jedna technika, że się robi mocne inbredy, tak jak ja, brat na siostrę i jeszcze na dodatek naparowane znowu na linię. Albo i do krzyżówki. Przy czym z tymi krzyżówkami jest tak, co zauważyłem, że są gołębie, które do siebie pasują i robimy krzyżówkę i na przykład u mnie to jest też praktykowane z racji tego, że dzieci szaleńca mam więcej i to jest takie do lotów hodowanie na krzyżówkę, ale gołębi wywodzących się z rodziny, więc wygląda tak w ten sposób, że na przykład dzieci szaleńca, 4 dzieci szaleńca czy 5 dzieci szaleńca, było i tak, że 5 par takich było, jest parowane z 5 dzieci 901. Na początku w pierwszym roku taka para była jedna, chociaż chyba 2 były od razu, 2 takie pary były, ponieważ przyniosły mi fajny efekt, no w następnym roku zrobiłem 5 takich par. Czyli się okazuje, że po prostu dzieci szaleńca pasują u mnie z dziećmi 901 do pary. Więc jakby te dwie metody stosuję równocześnie, bo wydaje mi się, że w pewien sposób z sztuką jest odnaleźć, jeśli robimy krzyżówkę, to na pewno jest coś takiego, że jak jest lot i jakiejś rodzinie gołębi ten klimat, odległość, warunki pogodowe pasują, no po prostu dochowamy się dobrej rodziny, to tych gołębi w jednym czasie siada dużo i rozmawiając z kilkoma czołowymi hodowlami, które odwiedziłem, to oni to potwierdzają, że tak gęsto siadają im gołębie, tak licznie, poza zdrowiem, kondycją tych gołębi i wszystkim, podkreślają jedną rzecz, że to jest rodzina. Rodzina gołębi, jedna rodzina, wszystko się wywodzi z jednej rodziny, czyli jakby z bazowego gołębia, gdzie dzieci, wnuki, po bracie, po siostrze, czyli cała familia siada. I to na dodatek jeszcze wychowana z takiego samego połączenia, ale że rodzina to może być tak, że rodzina z krzyżówki, bo u mnie na przykład, mając na rozpłodzie sporo dzieci szaleńca, to mogę w jednym lęgu mieć powiedzmy 30 wnuków mojego najlepszego rozpłodowca. Mając 4 inne linie, no to tam po 6 wnuków z kojarzenia na 901, na Sztola, na Van Luna. Doszło już do tego, że te linie ze sobą pasują, ale na przykład 5 par dziecko szaleńca na dziecko 901 może mi dać w jednym lęgu może 10, może dać 10 w optymistycznej wersji, ale powiedzmy te 8-7 młodziaków, 2 lęgi to 14-15 młodych, które są kuzynami, ale takimi podwójnymi kuzynami, mocnymi kuzynami. Jest to rodzina, ale oczywiście hodowla w krzyżówce tak naprawdę, bo to wszystko czysta krzyżówka. A dodatkowo druga metoda to jest hodowla rodziny, ale rodziny, że ktoś delikatnie do swojej gołębi dokłada, hoduje je na linię i tego gołębie są spokrewnione, bo mają tam wspólnego przodka, jakbyśmy się ile cofnęli, ale nie jest to tak, że są hodowane w bliskim pokrewieństwie, tylko wyhodowane w takim umiarkowanym pokrewieństwie 3×3, 4×3, 4×4, czyli 4. pokolenie, 3. pokolenie od źródła i wtedy możemy takich kuzynów, kuzynostwo łącząc, to są gołębie i do rozpłodu i do lotu. To jest takie na linię lekkie imbredowanie, tym bardziej jak te kuzyni są z mocno z krzyżówek, z jednego, jakby jedna linia jest bazowa, a dokładane są linie
poboczne. Chodzi mi o to, że parowanie inbreda, na przykład pełny brat z pełną siostrą, no to parujemy na bazową parę wyjściową, a parując pół brata z pół siostrą, ale właśnie tego wspólnego przodka mają, no to ta krew bardziej na tego wspólnego przodka, bo mamy większą świadomość, na co nam się ten gołąb może podać. I najważniejsza rzecz to całe teorie o imbredowaniu, krzyżowaniu, hodowli na linię nie mają najmniejszego sensu bez profesora Kosza, więc wszystko na końcu. Ja nawet imbredami lotowałem i wiadomo, że czasami wychowamy po starym dziadku imbreda, już szkoda nam go lotować, ale w sumie jeśli jest taka możliwość, to ja nawet tu nie wymagam jakichś super wyników od tego imbreda, chociaż u mnie się te imbredy nawet z wynikami trafiły, ale uważam, że przynajmniej powinno się może po takim gołąbkiem polotować, jeśli jest taka możliwość. Tak samo jak wspomniałem, nielotowane hodowle, które lata nie lotują, czy lotują słabo, to ciężko z takiej hodowli po prostu. Dlaczego się mówi wejść z hodowli, która lata utrzymuje się w czołówce? Bo po pierwsze to nie jest jednorazowy wystrzał, a po drugie jednorazowy wystrzał, czy rok, 2, 3 lata dobrych sukcesów może być dzięki temu, że hodowca skrzyżował ze sobą dwie linie gołębi, gdzieś tam trafił na dobre pochodzenie gołębi, skrzyżował, tak jakby źródło go zaopatrzyło i od razu trafił na te właściwe gołębie, ale niestety je łącząc tam w różnych krzyżówkach już to rozdrabnia i po prostu no, nie potrafi nic z tego dobrego wychować i jak my od niego przynosimy gołębie, to też z tego nic dobrego nie mamy, a zwykle taka hodowla też po paru latach upada. Więc jeśli ktoś rok, 2 lata wyskoczył, zrobił jakiś tytuł, nawet bardzo wysoki, ale jest to pojedynczy tytuł, no to znaczy, że ta hodowla jest nieustabilizowana. Ten tytuł był, nie powiem, że z przypadku, żeby nie obrażać, ale jakby więcej z tym szczęścia czasami niż umiejętności i wiedzy hodowcy. Jakby to się mówi, szczęście nowicjusza, który mu to czasami tak łatwo i od razu przyszło, nabył dobre gołębie i taka hodowla nawet przez kilka lat może pociągnąć, póki są gołębie roczne, dwuletnie, trzyletnie, jeszcze jak te bazowe pary są, które to wydały. Naprawdę nawet kilka ładnych lat może taka hodowla pociągnąć, a my z niej przynosimy gołębie i już nie idzie na tym zabazować jakby. Ważna jest właśnie rodzina, kiedy kolejne pokolenia, tak to mówią jedni ładnie, że przekazują, kolejne pokolenia lecą. Leci oryginał, lecą jego dzieci, lecą wnuki, choć często się zdarza, że na przykład po super lotnikach dzieci słabiej lecą, a lepiej płodzą, ale to leci drugie pokolenie, czego też część hodowców nie docenia. Czasami te gołębie, dzieci tych super lotników właśnie no zwykle słabiej lecą niż te super lotniki i często są niedoceniane, a później się okazuje, że one są super gołębiami rozpłodowymi i na nich można zabazować. Także ja bym tu rozróżnił taką hodowlę w krzyżówce, że sukces nam przynosi to, że mamy dwie linie gołębi, sprowadziliśmy i korzystamy z tego, co wcześniej ktoś nam wyhodował, przygotował i my właściwie trafiliśmy w krzyżówkę i z tego korzystamy. Mamy jakiegoś asa, który właśnie wydaje nam z różnymi samicami super gołębie i dochowujemy się super gołębi. Trafiliśmy na taki super materiał, ale żeby go utrzymać, no to wtedy jest opcja albo znaleźć nową rodzinę do krzyżówki, albo po prostu próbować to whodować na linię, albo z super asa wyhodować imbredy, co wszystkie te metody próbowałem, imbredy i te imbredy krzyżować.
Także ja akurat dużo takich eksperymentów zrobiłem w roku 19, kiedy wychowałem chyba właśnie imbredy szaleniec na własną córkę, 13. Mam samca w rozpłodzie i on jest krzyżowany z różnymi ptakami. Rodzeństwo szaleńca razem. Zresztą 13 była naparowana z ojcem, była naparowana z bratem i właśnie w tych imbredach u mnie akurat wszędzie się pojawiła ta 13, więc też pytanie takie, czy to ona, wybitna samica, więc wybitnie z nią się udało, bo miałem ją na własnego syna, czyli mam w rozpłodzie jej synów z imbreda wychowanych, ona była na swojego brata, są w rozpłodzie właśnie z niej i z jej brata gołębie, są z niej i z jej ojca gołębie. Także jeśli chodzi o 13, to ona była imbredowana na wszystkie sposoby, na brata, na ojca, na syna i we wszystkich tych sposobach został odniesiony sukces, więc pytanie, czy to ta 13 taka wybitna. Zresztą jej córka z Krzyżówki, ona na syna 901, też 13, parowana z synem 901, tak jak wspomniałem, bazowa krzyżówka, która super wychodzi, szaleniec 901. Się okazuje, wydała córkę, która naparowana na Hirna, czyli czysta krzyżówka, ale jest tam linia 13. Kapitalnie leciały u mnie w hodowli i leciały na WG. Na innym WG, właśnie z tego imbredu z 13 leciały też bardzo dobrze i to na dwóch różnych WG przeżyły ekstra finały, na Giewoncie i na WG Mazury, gdzie był nawet 8 z ekstra finału gołąbek. I wszędzie tam akurat była włożona 13, no nawiasem mówiąc szaleniec i szalona, bo są jej rodzicami, ale ona była wszędzie powkładana jako pojedyncza i z różnymi partnerami, różnych kombinacjach krzyżówki czy inbreedingu, czy w hodowli na linię. Czy ona taka wybitna, czy po prostu ta hodowla na linię i inbred ma sens? Ja robiłem właśnie sobie takie eksperymenty. Co więcej, z 21 roku mam więcej takich gołąbków imbredowych, czyli imbred na 901, imbred na szaleńca. I skoro dzieci szaleńca pasują z dziećmi 901, postanowiłem sobie robić imbredy, na przykład syn razy córka. Wychowałem takie imbredy na szaleńca. Podobnie syn razy córka wyhodowałem gołębie na 901. Dodatkowo 901 na własnego syna. Van Loon na własną córkę. Dzieci Van Loona razem. Także bazowe moje linie zimbredowane. No, minus tego jest taki, że tych gołębi w rozpłodzie się namnożyło, ponieważ no to jest 901 imbredy, szaleńca imbredy, Van Loona imbredy. Ja parowałem imbred na imbred, imbred szaleńca na imbred 901. Już wiedziałem, że te krwie do siebie pasują i powiem też, fajne efekty uzyskałem. No ale właśnie problem w tym, że powoduje to... Ktoś powiedział, że hodowla w linii jest dla małych hodowli. No ja bym się tu troszeczkę nie zgodził, bo jeśli mamy utrzymywać jakieś tam imbredy, które trzeba wyhodować i tam według pewnych teorii trzeba było dość długo to imbredować i potem dopiero do krzyżówki, to naprawdę ilość tych pokoleń, żeby nie zgubić tego gołębia, a uważam, że takimi imbredami powinno się lotować, to jeśli one są nielotowane i hodowane tylko na papier, to mogę mieć wątpliwości, czy to jakiś efekt przyniesie. I właśnie tutaj chciałem wspomnieć o hodowlach takich, które nie mają wyników, że tam się ta krew rozrzadza i po prostu nie wiemy, co jest dobre, co niedobre, i w parach nie ma selekcji, więc słabsze gołębie się rozmnażają i po prostu jakość gołębi i gołębnika idzie w dół. Tak samo w hodowli, gdzie kupuje się gołębie za majątek z, powiedzmy, Pipy czy Pipa Elite Center. Te gołębie, oczywiście te dzieci słynnych asów, są nielotowane, no bo kosztują kilkadziesiąt tysięcy euro, więc nikt tym nie lotuje, wiadomo. Wnuki w większości wypadków
idą na sprzedaż i te wnuki idą na sprzedaż. Wnuki ktoś kupuje, daje do rozpłodu, hoduje znowu dalej na krew, na to, żeby mieć te imbredy, ta czysta krew tych bazowych gołębi i okazuje się, że ten oryginał, który lotował, jest 5-6 pokoleń do tyłu. 3, 4, 5 pokoleń gołębie nie widziały kosza i potem taki gołąb papierowy z kilku pokoleń, gdzie już w rodowodzie za bardzo nie ma gołębi, które były lotowane, jest parowany na drugiego gołębia papierowego, bo ktoś sobie tam zakupił za grubą kasę super pochodzenia gołębie, paruje to razem, no i zawiedziony, bo nic mu z tego nie wychodzi. Ja uważam, że tu po prostu też głupie gołębie po drodze się mogły zdarzyć. Nie ma selekcji, nie ma lotów, bo zbyt drogie te gołębie, zbyt cenne, zbyt wartościowe, zbyt dużo kasy wydaliśmy, więc szkoda lotować, trzeba rozmnażać. A część kupuje po to, żeby znowu rozmnażać i sprzedać dalej, bo jest taka, widzę, chyba moda na to, żeby po prostu się kupuje te bazowe gołębie, ale raczej na tyle, że się inwestuje jakby w nie. Następuje inwestycja w super materiał, który jest rozmnażany i sprzedawany i te pieniądze są w jakiś sposób odzyskiwane. Po prostu takie gołębniki zarodowe, które wydają kupę kasy, żeby kupić takiego oryginała. Później hodują po nim dzieci i te dzieci odsprzedają. O lotowaniu za bardzo nie ma mowy, żeby tymi gołębiami lotować, tylko po prostu te gołębie idą na handel i tak się koło zamyka, bo jeden pośrednik, drugi pośrednik, trzeci pośrednik, kilka pokoleń gołębi nielotowanych. Niby mamy papier, niby mamy pochodzenie, a tak właściwie te gołębie przez to, że kosza nie widziały, czyli brakuje tu profesora kosza i jest linia, jest rasa, ale nie ma tego efektu sukcesu, więc wydaje mi się, że czasami z dobrej hodowli, która po prostu lotuje, ma wyniki i często za średnie pieniądze się fajne gołębie uzyska, bo gołębie są lotowane, są tarachane na lotach, muszą wszystkie loty przyjść. Czasami hodowla ta nie umie do końca wykorzystać tych gołębi, czy czasami jeden przygotuje perfekcyjnie, a w jednej hodowli są wyniki, ale to gołębie to robią bardziej niż hodowca. W jednej, w średnie gołębie są tak przygotowane, że po prostu robią super robotę. Wiadomo, że my chcemy trafić na takie gołębie, które wymagają mało pracy i mało naszego wysiłku, bo wtedy jest większa szansa, że w większej liczbie hodowli się sprawdzą, a osiągają wyniki, bo jak one są wychuchane, wydmuchane i nie wiadomo na czym tam lotują, jeśli ktoś im nie zapewni tych warunków, to sukcesu nie osiągnie, więc to tak troszeczkę ja wszystkie metody, żeby o czymś opowiadać, to wydaje mi się, że pewne rzeczy chciałem w praktyce sprawdzić. Żeby sprawdzić coś w praktyce, imbredy, dalsze imbredy, krzyżówki, to tak naprawdę trzeba kilku lat, bo po pierwsze trzeba jakiegoś tego wartościowego gołębia posiąść, bo w ogóle bez sensem jest, złapię sobie pierwszego lepszego niebieskiego i powiem, ty będziesz ojcem mojej linii gołębi mojej rodziny i po tobie dam ci 4 samice, wychowam po tobie potomstwo, te potomstwo połączę sobie znowu razem i będę hodował z ciebie linię gołębi. No tak, ale jeśli on nie jest wybitnym gołębiem, czyli znowu kolejna kwestia, że też trzeba 2-latka, 3-latka czy jakiejś kwestii, żeby w ogóle ten gołąb się tym wybitnym gołębiem okazał. Jeszcze dodatkowo, że jego córki czy synowie dobrze lecą. Zanim to się okaże, że on jest dobrym lotnikiem, dzieci są dobrymi lotnikami, no nie oszukujmy się, mija któryś rok. Dopiero potem zaczynamy hodować na linię i tak naprawdę na przykład mój szaleniec jest z roku 2012, a wydaje mi się, że coś tam nachowałem na pokrewieństwo. Długo nie chowałem, dopiero jak był w sumie 6-7-letni,
to pierwsze gołębie zaczęły być z niego hodowane w 18 roku. No 6-7-latek to dopiero chyba wtedy pierwsze gołębie na linię, to tak był zawsze wykorzystywany w krzyżówce z bazową parą. Skoro dzieci leciały, no to z bazowych par się po prostu ciągnęło młode i młode robiły robotę. Ale jak już stary gołąb, bazowa para się zaczęła starzeć, czyli trafiłem na początku na super krzyżówkę, czyli gołębie, które ze sobą pasują, ale ponieważ nie wiesz, czy trafisz na kolejną krzyżówkę super, postanowiłem coś tam próbować inbredów na linii, żeby to zachować, te dzieci. No więc potem łączenie, właśnie też fajne wyniki przyniosło mi łączenie różnych właśnie dzieci szaleńca czy szalonej na siebie, wnuków, i już wnuki super leciały i takie gołębie z pokrewieństwa, z fajnej linii, nie dość, że fajnie lecą, to okazuje się, że przekazują na kolejne pokolenia. Dlatego kilka par takich na nowy sezon jest zestawionych, wnuk szaleńca razy wnuczka, ale to w sensie 7. lotniczka Polski naparowana na najlepszego lotnika oddziału, też z szybkimi konkursami. Także kilka takich par będzie naparowany ten syn właśnie 13, ten inbred lotowany na córkę starej Grytki, czyli właściwie siostrę swojego dziadka, czyli właściwie będzie też na linię, ale z drugiej strony na Gryty. Skoro ta krzyżówka Gryt razy szaleniec pasowała, no to coś tam będzie wychowane na linię Gryta. Więc u mnie tych gołębi na pokrewieństwo, na Van Luna, na Gryta, tam wokół się tych moich 4-5 bazowych linii to będzie kręciło. Zresztą rude są świetnym przykładem, że od iluś lat są prowadzone w linii w pokrewieństwie. Właśnie tu jeszcze opowiem o mojej rodzinie rudych. Z rudymi o tyle jest fajna hodowla, bo ten kolor, który one mają, ułatwia w pewien sposób prowadzenie tych gołębi na linię. Bo jeśli je parujesz w krzyżówce, traci się kolor rudy i rozrzedzasz i po prostu rude się tracą. Są niebieskie, nakrapiane i kończą się rude. Więc naturalną rzeczą jest, że parując te gołębie w pokrewieństwie, odnawia się kolor rudy. I tu jest o tyle fajna sprawa, że po prostu kolor młodych, kolor gołębi sam nam pomaga jakby w tym, żadnej teorii właściwie, żadnej rozpiski nie trzeba. Po prostu jeśli się paruje i się sparuje w pokrewieństwie i wychodzą rude, ten rudy znowu się okazuje, że i dobrze leci, i dobrze płodzi, to można by prześledzić właśnie drogę parowania tych rudych i tutaj się okazuje właśnie, że ale po prostu kolor to ułatwia, że kolor pokazuje, że oczywiście w krzyżówce też wychodzą rude, ale już kolejna krzyżówka, tylko część rudych, 1 na 10 młodych, ta krew się rozrzedza i tu może widać po kolorze właśnie, kapitalnie po kolorze, że jest jakiś procent tych, co się bardziej rzuciły na rudę, a pozostałe mniej. Ale te pozostałe też mają sobie krew rudych, znowu się wraca je na rudę w pokrewieństwie i znowu rude wychodzą i tak to się jakby kręci, znowu się coś dołoży z krzyżówki, ale cały czas robota się kręci wokół rudych, ale koloru rudego, więc po prostu kolor ułatwia robotę i to jest jakby hodowla już bazowy gołąb, który wydał tę rudę, to był z 96 roku, samczyk, samica, swoją drogą też były spokrewnione, ale to były gołębie, które zostały przywiezione do Polski z rudych do Norberta Kołodzieja i bezpośrednio z nich gołąbki trafiły tu do naszej hodowli i tu już są hodowane 20 ponad lat z dobrymi efektami. Później były jeszcze doniesione oryginały od Norberta, zakupione lotniki dla wzmocnienia tej krwi i jakby ta rodzina rudych jest, przy czym rude już zostały skrzyżowane z szaleńcami, no bo to przez pokolenia powoduje, że te rodziny się ze sobą zacieśniają i też ciągle trzeba szukać coś może nowego.
Choć dziś tak jest, że na przykład Janseny rozeszły się po całym świecie, no a potem ktoś znowu dobiera sobie gołębie do krzyżówki, a one ileś pokoleń, bo ileś pokoleń, a na przykład jedne i drugie wywodzą się z gołębi jansenowskich, potem się okazuje, że fajnie pasują, bo te geny jakby się jednoczą, czy można powiedzieć uzupełniają, bo gdzieś tam głęboko część genów mają wspólnych, więc pokarmiłem tu gołąbki. Troszkę tutaj o tej linii gołębi, o tym parowaniu się nagadałem. No, jak się ma 4-5 rodzin, które się prowadzi częściowo mając prosty rachunek, czemu jest dużo gołębi na rozpłodzie, mając na rozpłodzie około 20 dzieci szaleńca, 20 dzieci, kilka jest dzieci samej szalonej z innych połączeń, bo są i one też wydały super pochodzenie. Super mi się sprawdziło właśnie z linii szalonej i rudego wrzucenie na szaleńca krzyżówek, ale no skoro szalona pasowała z szaleńcem, to się okazało, że dzieci szalonej pasują w krzyżówce z dziećmi szaleńca. To samo szaleniec pasuje w krzyżówce z dziećmi szalonej, bo też takie połączenie było. Był z córką szalonej, ale nie własną, sparowany i super połączenie. Więc są czasami takie rodziny po prostu, które się uzupełniają i jest to rodzina, ale tak naprawdę wyhodowywanie gołębi w krzyżówce. A na linie, na inbredy to się zacząłem bawić i jak wspominałem, też parę tych gołębi w świat poszło i fajne wydały potomstwo. U kolegi jest i super gołębie wydaje, u drugiego znajomego jest, u trzeciego, u mnie jakieś efekty to przyniosło. Także jest troszkę tych gołąbków wychowanych, ale ponieważ dlaczego też nowe gołębie sprowadziłem, ponieważ mnóstwo u mnie gołębi już się te gwięzy krwi zacieśniły, bo krzyżując na przykład dzieci szaleńca z dziećmi 901 i te dzieci, wnuki podwójne szaleniec 901 krzyżując na sztole i rudę, wyszedł bazowy gołąb, który jednego są dziadkami czy pradziadkami moje wszystkie bazowe gołębie. 5 moich bazowych gołębi jest i parowanie go z jakimkolwiek gołębiem na gołębniku było parowaniem do pokrewieństwa. I ponieważ też nie chciałem się tak mocno w tej krwi zakopać, to po prostu chciałem dzieci szaleńca, dzieci szalonej poparować na obcą krew, żeby potem znowu wracać na sprawdzone krzyżówki z domieszką jakiejś nowej krwi. Może, że się coś uda uszlachetnić, coś dołożyć, ale właśnie do lotu w dużej części bazować na krzyżówkach, bo to się na pewno sprawdza. A hodowlę w pokrewieństwie na linii, no właśnie jak sparuję wnuki z krzyżówek, czy prawnuki z krzyżówek, no to będzie taka hodowla, że potem jest taka nadzieja moja, że to się będzie, według teorii powinno się to wracać na linię szaleńca, szalonej i być w umiarkowanym pokrewieństwie, będzie to rodzina. I mam nadzieję, że te gołębie, jeśli ja zapewnię im zdrowie, opiekę, no to że te gołębie będą przynosiły mi sukcesy. No, także mam nadzieję, że za bardzo nie zagmatwałem. Dziękuję za uwagę, jak się Wam filmik podobał. Coś ciekawego z tego filmu żeście wynieśli. Coś może o moich gołębiach żeście się dowiedzieli, o ogólnie, co tam sobie poczytałem, co mi hodowcy najdobrzy, bardzo dobrzy mistrzowie Polski przekazali, jak hodują. Zresztą robiłem parę wywiadów, choćby z kolegą Leszkiem Pielesiakiem, który tam wyhodował, śledząc troszkę te rodowody, bo miałem taką bliższą okazję
połapać te gołębie, pomacać w ręce, obejrzeć od każdej strony i rodowodowe, i budowy, i jeszcze dodatkowych wyjaśnień. Rodzina gołębi Pawła Mędrysy, też tam poobserwowałem i lata tutaj doświadczeń wcześniejszych z hodowli z ojcem, z grytami hodowanymi od 89 roku, 90, czyli 30 ponad lat, hodując sztole 20 lat, rudę 20 lat, które już miały wcześniej, a były one z Niemiec, od jego szwagra, który jeszcze parę lat już tam ciągnął, więc tam historia rudych to już jest 50-letnia, wręcz sięga lat 70. O, i tu też odnośnie tego, że te gołębie też sięgają lat 70. Sięgają Jansenów, ale to są gołębie ciągle lotowane, ciągle selekcjonowane i po prostu po dobrych hodowane kolejne dobre, albo przynajmniej, że dobre dzieci wydaje, albo jest dobrym lotnikiem i takie zostają do hodowli i profesor Kosz robi ciągle z nimi porządek. A to naprawdę ta linia już 50 lat ponad jest w użyciu, bo dosłownie lat 70. sięga historia. Gottharda Stolla gołębie są 2003-2004 rok przynosząc. Były to wtedy wszystko gołębie spokrewnione ze sobą na bazowego samca. Super rozpłodowca. Co więcej, sam Gotthard Stoll twierdził, że hodując gołębie te 20 lat czy więcej lat, wyhodował własną linię gołębi przez selekcję, przez koszowanie. Pewna rodzina gołębi mu się ustabilizowała i te gołębie załobywały mu sukcesy i do nich tylko coś tam donosił, dokrzyżowywał. Zdobył 13 razy mistrza Gliwic, wtedy Sośnicowic oddziału, który już nie istnieje, Łabędy, i trzykrotnie mistrza okręgu Katowice, albo i więcej, ale trzykrotnie to wiem chyba z rzędu, wielkiego okręgu, kiedy jeszcze nie był rozdzielony ten okręg, więc też wyhodował na podstawie selekcji. Dobre zostawały, złe odpadały i te gołębie się kręciły na tym swoim gołębniku kolejne pokolenia. Dochował się rodziny gołębi w mniejszym czy większym stopniu spokrewnionych. Z tej rodziny gołębi właśnie spokrewnionych sprowadziłem sztole i sztola gołębie wychowane w rodzinie, w linii, skrzyżowane z gołębiami rudymi, wyhodowanymi w rodzinie, w linii, przyniosły kapitalne efekty. Do tego dołączone gołębie z 901 Tadeusza Pałki z Generała. Tam akurat jest krzyżówka, no bo po prostu super gołąb, wydał super samicę rozpłodową, ale to była krzyżówka na Sangersy. Chociaż nie wiem jak tam Deckers hodował, ale 1726 to był akurat Deklak, więc prawdopodobnie tam po prostu poszła krzyżówka w przypadku tego gołąbka. Też tam z tego co się orientuję mocno w rodzinie z pewnych gołębi są hodowane i do tego dokładane gołębie. Ja z szaleńca nachowałem kupę dobrych gołębi, trafiłem na dobrą krzyżówkę, ale właściwie sprowadzam to w linię, w rodzinę. To samo 901. Kołodziej i sztol, najlepszy przykład. Plus gołębie gryta, które też świetnie się krzyżowały, a krew była tak mocna, że super do krzyżówek pasowała. No, tych doświadczeń w hodowli już troszkę było, ale wydaje mi się, że właśnie odnośnie starych linii gołębi, to moje rudzielce 50 lat już są hodowane, nie że przeze mnie, ale przez wujka i w Niemczech przez hodowców. Niestety Norbert Kołodziej już nie żyje, no ale on to sprowadził je do Polski. Ileś lat były w Niemczech hodowane, potem przez niego. On właśnie na jesień wychowywał sobie w pokrewieństwie samiczki rudego koloru, jeśli miały odpowiednią budowę, odpowiednie oko, były włączane do hodowli, więc już był znany pokrój tych gołębi, który właśnie kolor ułatwiał,
i na podstawie tego koloru to był taki marker, no ale można powiedzieć prosta hodowla z tymi rudymi. Ruda samiczka o odpowiedniej budowie, o odpowiednim oku była włączana do hodowli. Było kilka szpejek zostawianych. On czekał zawsze, jak się oczy wyrobią tym gołębiom. I zostawała jedna lub dwie te najlepsze, które miały zostać. Też zawsze było te pozostałe też były wartościowe, ale mówię, to on wiedział, co sobie zostawić. To wprowadzał do hodowli i te rude wyhodowane w pokrewieństwie odpowiedniej kolor znowu były wprowadzane do tych gołębi, znowu na mały inbred, na małe pokrewieństwo lub włączane w zakupione gołębie, jakieś Belgii, potem inne, nie będę tam różne próbował, poldery, nie poldery, jakiś daleki dystans, też wiadomo szukał, więc były włączane, wiadomo z różnymi skutkami, ale parę dobrych hodowli się na tych gołębiach wzorowało. Super hodowla w Rybniku, mistrzowska hodowla, no i wiele, naprawdę wiele hodowli, co na tych gołębiach zabazowało i krzyżując je w swoje gołębie wydały super materiał, no bo tam było ustabilizowane geny, więc tak się zastanawiając, no to można trafić na przykładowe gołębie, skrzyżować i się z tego poleci, ale gołębie z rodziny, lotowane, selekcjonowane, po prostu duża szansa, że przyniosą sukces w krzyżówce, bo potrafią mocno przekazywać. Tyle mojej opinii. Dziękuję za wysłuchanie długiego monologu. Pozdrawiam serdecznie. Tradycyjnie napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę, włączcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych moich filmów. Powiem tak jeszcze, jakby ktoś, bo nie mówię tego, żeby się w sumie chwalić, ale mam wyniki bardzo dobrze. Byłem 2,23 wicemistrzem okręgu, 2,22 wicemistrzem okręgu, 2,21 trzeci w okręgu, w latach poprzednich w kategorii A, w okręgu bielskim na 1200 hodowców nagradzany w trójce w kategorii B, w czołówce w kategorii lotów wspólnych 700-500 km byłem czwarty, byłem trzeci, ale musiałem na dyplomach dokładnie zobaczyć, także to, co mówię, w pewien sposób jest poparte wynikami i o to tylko mi chodziło, żeby właśnie powiedzieć, że nie mówię tego w ciemno, tylko powiedzmy jakieś tam małe sukcesy dla jednego większe, ale powiedzmy jakieś tam wyniki te gołębie osiągają i czołowe konkursy, że uważam, że no jakby mówię to na podstawie właśnie własnych doświadczeń lotowych, ale nie tylko teoretycznych na kartce, tylko lotowania, bo Norbert Kołodziej też miał wyniki super, wyniki i hodowcy, co od niego wzięli gołębie, super wyniki, więc nie są to przypadki odosobnione, więc myślę, że nie jest to tylko teoria, ale i też w praktyce te gołębie pokazały, że są coś warte. Także proszę o komentarz, łapkę w górę, o tematykę kolejnych filmów, o to, czy wytrzymaliście do końca, skąd jesteście, skąd gdzie lotujecie, czy dopiero zaczynacie hodowlę. Chętnie w komentarzach poznam, kto jest widzem mojego kanału, z jakiego rejonu jesteście i jak długo hodujecie gołębie i czy informacje, które powiedziałem, były przydatne, czy się z nimi zgadzacie, czy może się nie zgadzacie i macie inne opinie. Chętnie w komentarzach wysłucham waszego zdania na ten temat i pytań. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot.